W tym odcinku opowiem historię aktorki, która wierzyła w przeznaczenie. Jak sama powiedziała, nic, co w jej życiu się wydarzyło, nie było planowane. To była Sharon Tate. Aktorka urodziła się na początku 1943 roku. Jej ojciec był wojskowym, natomiast matka Doris Tate zajmowała się domem. Rodzina Sharon ceniła sobie tradycyjne wartości i nie różniła się niczym szczególnym na tle innych ówczesnych amerykańskich rodzin. Rok 1943 był też ważny dla Romana Polańskiego, który miał wtedy 10 lat. Polański przebywał wtedy w Polsce, gdzie panowała wojna, a Niemcy postanowili zabić wszystkich Żydów. Wula, matka Romana, postanowiła zostawić go u rodziny Wilków pod Krakowem, aby tam chłopiec bezpiecznie przetrwał wojnę. Sama natomiast wróciła do Krakowa. My powróćmy teraz do Teksasu, gdzie toczyło się zupełnie inne życie. Właśnie tam 6-miesięczna Tate została zgłoszona do konkursu piękności dla niemowląt. Jej zdjęcia zostały wysłane przez babcię Sharon, jednak mówi się o tym, że zrobiła to Doris, która miała niezrealizowane ambicje jako aktorka i modelka. Półroczna Tate została Miss Bobasów w Dallas. Nagrodą za pierwsze miejsce były obligacje finansowe. Kiedy Sharon była dzieckiem, jej rodzina często się przeprowadzała. Liczne przeprowadzki były związane z pracą ojca aktorki, Paula Tate'a. W swoim dzieciństwie Sharon zdążyła przeprowadzić się około 6 razy. Jednak ciągłe zmiany środowiska przyczyniły się do tego, że Tate nie miała przyjaciółki ani grupy znajomych. Z jej relacji można się dowiedzieć, że była postrzegana jako zdystansowana i wyniosła. Jednak Sharon sama przyznała, że nie chciała zawierać nowych przyjaźni, ponieważ wiedziała, że zaraz się przeprowadzi. Twierdziła, że była nieśmiała, często towarzyszyło jej poczucie wyobcowania. Dopiero w połowie lat 50. rodzina Tate'ów osiedliła się na dłużej w mieście Richland w stanie Waszyngton. Tam Sharon udzielała się w samorządzie uczniowskim i została królową gali sportowej. 5 lat później Tate została Miss Richland. Ten tytuł otworzył jej drzwi do ubiegania się o kolejny tytuł Miss stanu Waszyngton, a później Miss America. W konkursach zawsze miała wsparcie matki, która jej kibicowała. Niestety rodzina Tate'ów musiała wyjechać do Włoch. Uparta Sharon wolała zostać w Ameryce, jednak jej rodzice nie wyrazili na to zgody. Po pierwsze, Sharon nie była pełnoletnia, a po drugie nie miała pieniędzy. Tak w 1960 roku przyszła aktorka udała się do bazy wojskowej nieopodal Werony. Rozpoczęła naukę w liceum, gdzie od pierwszego dnia była już rozpoznawalna. Do jej popularności przyczyniło się zdjęcie na okładce magazynu wojskowego Stars and Strips. W jej nowej szkole ten magazyn był dość popularny. Na zdjęciu, które przyniosło jej tę popularność, widzimy Sharon siedzącą na pocisku należącym do armii amerykańskiej. Jest ubrana w strój kąpielowy i kapelusz kowbojski. W liceum Tate poznała wielu znajomych. Tak jak ona, często zmieniali szkoły i czuli się wyobcowani. Były to dzieci z rodzin wojskowych i dyplomatów. Od 1961 roku Sharon uczęszczała na castingi do filmów. Udało jej się statystować w filmie Barabasz. Tam została dostrzeżona przez osoby pracujące nad tym filmem. Między innymi był to Jack Palance, a także łowca talentów Pat Bone. Oboje byli zachwyceni jej urodą i przede wszystkim zobaczyli, że jej twarz wyróżnia się na tle innych statystów. Mężczyźni zaproponowali jej pomoc w zrobieniu kariery w Hollywood, jednak ostatecznie nic z tego nie wyszło. Los początkującej aktorki odmienił się dopiero podczas przechadzki z grupą znajomych po ulicach Werony. Sharon wraz ze znajomymi spotkała ekipę filmową realizującą przygody młodego człowieka. Realizatorzy filmu zaproponowali im udział w filmie jako statyści. Po zakończeniu zdjęć znajomi Sharon poprosili aktorów o autografy. Wtedy Tate została zauważona przez Richarda Beimera. Aktor od razu zaprosił ją na kolację. Spotykali się ze sobą. Beimer zdobył zaufanie rodziców Sharon. Richard obiecał jej, że pomoże dziewczynie zrobić karierę w Hollywood. Młoda Tate postanowiła sama wyjechać do Los Angeles. Kim w ogóle był Richard Beimer? W
czasie, kiedy poznał Sharon, rozwijał swoją karierę filmową. Zagrał w hicie The West Side Story oraz The Longest Day i w Kobiecie na lato. Były to tytuły dość popularne w tym okresie. W gazetach można było przeczytać plotki mówiące o tym, że Richard porzucił francuską aktorkę dla 19-letniej Sharon Tate. W 1961 roku rodzina Sharon dowiedziała się, że Paul Tate zostanie przeniesiony do jednostki w Stanach Zjednoczonych. Znajomość Sharon skłoniła ją do wcześniejszego wyjazdu. Tate pojechała sama do Los Angeles. Zamieszkała u znajomej oraz odnalazła Beimera. Po latach aktor nie będzie chciał się wypowiadać na temat samotnego pobytu Sharon w Kalifornii. W tym samym czasie Doris Tate przeżywała załamanie nerwowe spowodowane troską o córkę. W związku z tym Sharon wróciła do Werony, gdzie jeszcze przebywała jej rodzina. W 1962 po powrocie do Stanów Tate skontaktowała się z agentem Richarda Beimera, Holem Gewskim. W tym czasie Tate zaczęła rozwijać swoją karierę. Zagrała w reklamie papierosów. Jednak na planie zaliczyła mnóstwo wpadek. Cały czas kaszlała, a na samym końcu nagrywania zemdlała. Było to spowodowane tym, że nigdy wcześniej nie paliła. Sharon opisywała siebie z tamtych lat jako ułożoną dziewczynę, która nie miała kontaktu z używkami. Liczne wpadki na planie reklamówki nie zamknęły jej jednak drogi do innych zleceń. W tym samym roku zagrała jeszcze w innych reklamach i pracowała jako hostessa. W końcu Tate mogła sama się utrzymać. Wynajęła mieszkanie, które po części należało do matki Beimera. W tym czasie aktorka miała romans z Richardem, jednak ich znajomość zakończyła się wtedy, gdy Beimer wyjechał do Nowego Jorku szkolić swój warsztat aktorski. Sharon zaczęła brać udział w przesłuchaniach do seriali BBC. Pewnego razu Hall Gewski przedstawił Tate producentowi filmowemu Rensohowi. Był to człowiek, który miał wiele wpływów, odpowiadał za wytwórnię filmów o nazwie Filmways. Rensohow był zachwycony Sharon i chciał nawiązać z nią współpracę. Tate zgodziła się i podpisała umowę z producentem w towarzystwie swojej matki. Potem Sharon wzięła udział w przesłuchaniach do Petticoat Junction. Miała zagrać jedną z głównych ról, jednak jej nie dostała, bo nie dysponowała wystarczającym warsztatem aktorskim. W końcu była zbyt nieśmiała. Natomiast sam serial był emitowany w szczytowych godzinach oglądalności. Można tylko przypuszczać, jak szybko potoczyłyby się losy Sharon, gdyby dostała tę rolę. Kiedy Sharon miała 20 lat, zacieśniła swoją współpracę z Renshoffem. Jako agent zalecił jej ćwiczenia z warsztatu aktorskiego oraz zwrócenie uwagi na to, jak się prezentuje. Poza tym Tate miała dbać o formę. Sharon mieszkała w Hollywood Studio Club. Było to miejsce z przyzwoitką, gdzie mieszkały młode aktorki. Kilka lat wcześniej mieszkała tam Marilyn Monroe. W 1963 roku statystowała w The Wheeler Dealers i w amerykanizacji Emily. Jednak oglądając te filmy jej nie zobaczymy, bo sceny z jej udziałem zostały wycięte. Latem tego samego roku Sharon poznała francuskiego aktora Philippa Fourquet. Fourquet pochodził z arystokratycznej rodziny. Matka Philippa nie była zadowolona z tego, że jej syn przerwał studia i grywa w filmach. Jednak Fourquet miał talent i urodę. Filmy z jego udziałem cieszyły się popularnością i pozytywną opinią krytyków. Sharon i Fourquet wpadli sobie w oko już na pierwszym spotkaniu, a ich związek dynamicznie się rozwijał. W październiku Sharon zagrała w jednym z odcinków serialu Ed, koń, który mówi, a później miała okazję pojawić się w The Beverly Hillbillies. W tym drugim zagrała sekretarkę Janet Trego. Potem grała dodatkowe epizody w tych serialach. Końcem roku Sharon miała pojechać do Nowego Jorku, żeby ćwiczyć swój warsztat ze Strasbergiem Lee. Ostatecznie zajęcia jej się nie spodobały i z nich zrezygnowała. Jakiś czas później aktorka zaręczyła się ze swoim partnerem Philippem Fourquetem. Jednak nikt poza nimi nie cieszył się z tej sytuacji. Doris Tate narzekała, że Sharon nie zarobi już żadnych pieniędzy. Renshoff był zły, bo stracił kolejną młodą aktorkę, a matka Fourqueta nie rozumiała świata Hollywoodu i nic się jej nie podobało.
Sam związek Sharon nie cieszył się najlepszą opinią. Podobno aktor używał przemocy wobec aktorki. Do tego stopnia, że pewnego razu sama potrzebowała pomocy medycznej. Jednak i ona potrafiła uderzyć swojego narzeczonego choćby rozbitą butelką. Ostatecznie Tate zerwała zaręczyny z Forketem i wyjechała do Nowego Jorku. Tam poznała dwie ważne osoby w jej życiu. Pierwsza to Shelley Wells, też aktorka. Tate dzieliła z nią mieszkanie, później została matką chrzestną jej córki. To właśnie w dzień śmierci Sharon miała się udać do Shelley i tam mogłaby uniknąć śmierci. Drugą ważną osobą był Jay Serbing, fryzjer gwiazd. Jay był fryzjerem celebrytą, który miał wiele salonów w Kalifornii. Zajmował się fryzurami Henry'ego Fondy, Stevena McQueena czy Kirka Douglasa w Spartakusie. Sharon była z Serbingiem prawie 2 lata. W tym czasie przeżywała kryzys twórczy. Nie chciała już grać w serialach. Była ignorowana przez Filmways. W końcu Sharon postanowiła ograniczyć współpracę z Renshofem. W 1965 roku Sharon zagrała w Oku Diabła. Tę rolę dostała przez przypadek. Kim Novak, która miała zagrać rolę ostatecznie przejętą przez Tate, spadła z konia. Doznała tak dużej kontuzji, że producenci zrezygnowali ze współpracy z aktorką. Rola Sharon była widoczna i znacząca, jednak sama Tate nie powiedziała zbyt wiele kwestii. Istnieją domysły, że ktoś inny podkładał głos za Sharon. Rzeczywiście, oglądając ten film, ma się takie wrażenie. Do filmu Oko Diabła nakręcono kilkunastominutowy film All Eyes of Sharon Tate. Z filmu można dowiedzieć się o aspiracjach aktorskich Sharon. Tate wiedziała, że nie dostanie poważnych ról. Raczej chciała być aktorką komediową jak Carole Lombard lub charyzmatyczną i ciekawą artystką jak Catherine Deneuve. Po zakończeniu zdjęć nad Okiem Diabła Sharon pozostała w Londynie. Tam poznała Romana Polańskiego. Dokładniej to w Dorchester Hotel. Właśnie tam wydano przyjęcie dla Renshoffa i Johna Caleya. Oboje wymienili się numerami telefonu. Później okazało się, że mieszkają obok siebie. Kiedy Sharon zaczęła spotykać się z Romanem, była jeszcze dziewczyną Jaya Serbinga. Polański wspomina Sharon z tego czasu jako emanującą dobrem osobę, ale też niesamowicie zakompleksioną. Tate bardzo często obgryzała paznokcie. W tym czasie Polański zaczął przygotowywać się do realizacji Nieustraszonych pogromców wampirów. Filmways z Renshofem na czele nalegali, aby w jednej z głównych ról obsadził Sharon. Jednak Roman nie był do niej przekonany. Po naciskach reżyser zgodził się. W filmie wizerunek Sharon jest nieco odmieniony. Aktorka wystąpiła w rudej peruce. Dla samej Tate film był przełomowy, ponieważ mogła poćwiczyć swój warsztat aktorski. W końcu pracowała z wymagającym reżyserem, który był perfekcjonistą. Zdjęcia do komedii o wampirach rozpoczęły się we Włoszech. Zaledwie godzinę drogi od szkoły Sharon. Podczas kręcenia filmu pomiędzy Sharon a Romanem zaiskrzyło. Był to początek ich oficjalnego związku. Po zakończeniu zdjęć do Nieustraszonych pogromców wampirów zamieszkali ze sobą. Większą część wakacji spędzili w domu Romana w Londynie. Tam Sharon wykazała się jako pani domu i wykorzystała wiedzę wpojoną przez matkę. Życie towarzyskie Romana i Sharon kwitło. Jednak para musiała spotkać się z pewną osobą. Był to Jay Serbing. Jay przyjechał do Londynu, potem na zaproszenie Sharon spotkał się z nią i z Romanem w kawiarni. Podobno rozstanie przyjął ze spokojem, jednak chyba nadal coś czuł do Tate, ponieważ do końca życia nosił na szyi sygnet, który należał do Sharon w czasach licealnych. Później Jay związał się z 15-latką, a potem z jej koleżanką. Urządzał huczne imprezy, gdzie było dużo narkotyków. A jak wyglądał związek Polańskiego i Tate? Według znajomych Sharon Roman miał na nią duży wpływ. Doradzał jej, jak ma się malować i ubierać. Sama Sharon twierdziła, że Roman jest inteligentny i jest nim oczarowana. Jesienią 1966 roku Sharon rozpoczęła zdjęcia do filmu Nie daj się usidlić. Tę rolę także zdobyła, zastępując Julie Newman, która miała kontuzję. Sharon grała u boku Claudii Cardinale czy Tony'ego Curtinsa. Tate występowała w tym czasie w kampaniach reklamowych.
Natomiast jej chłopak pracował w Londynie nad ostateczną wersją Nieustraszonych pogromców wampirów. Miał spór z Ranshofem o to, jak ostatecznie ma wyglądać film. Wersja Polańskiego została znacznie lepiej przyjęta niż wizja Ranshofa. Pomimo intensywnej pracy, Sharon nadal nie dostawała poważnych ról. Zostało jej tylko pozowanie do rozkładówek. Wzięła udział w sesji zdjęciowej zatytułowanej Najpiękniejsze kobiety świata. Końcem 1966 roku Sharon pozowała do Playboya. Autorem zdjęć był Roman Polański. W opisie zdjęć można przeczytać, że Tate to już gotowa aktorka, która śmiało może podbić Hollywood. Zgodnie z zapowiedzią w 1967 roku Sharon zdobyła rolę Jennifer w Dolinie Lalek. Rola, w którą się wciela, to wrażliwa i piękna kobieta grająca w filmie erotycznym. Filmowa Jennifer podejmuje tę pracę, ponieważ chce pokryć leczenie chorego męża. Postać, którą gra Sharon jest tragiczna. Po wielu wyrzeczeniach i poświęceniach okazuje się, że ma raka piersi. Później postanawia popełnić samobójstwo. Praca na planie Doliny Lalek nie należała do najłatwiejszych. Według relacji współtwórców reżyser ciągle komentował wygląd aktorek. Podobno uwziął się na Sharon i według określenia jednej z odtwórczyń głównych ról traktował Tate jak półgłówka. Sharon pewnego razu nie wytrzymała i rozpłakała się. Rok 1967 był niezwykłym czasem w historii i w świecie popkultury. Już w styczniu można było poczuć klimat idei wolności i powszechnej miłości. 14 stycznia w San Francisco odbył się festiwal Human Be In. Miał na celu legalizację LSD i zjednoczenie aktywistów politycznych i hipisów z jednej z dzielnic San Francisco. W czerwcu The Beatles zaśpiewali w programie Our World, który był transmitowany w 26 krajach piosenkę All You Need Is Love. Miesiąc później miały miejsce strajki na tle rasowym w Detroit. Lato 1967 było nazywane latem miłości. W radiu królowały piosenki Jimiego Hendrixa i The Rolling Stone, a także hity San Francisco i Lucky in the Sky in Diamonds. Klimat tego roku był utrzymywany w myśli idei Flower Power. W tym samym czasie w życiu Sharon działo się równie dużo. Na ekrany wszedł film Nie daj się usidlić, który przyniósł Sharon rozpoznawalność. Był promowany jej tekturową postacią w rzeczywistych rozmiarach. Natomiast strój w groszki, w którym grała, stał się symbolem filmu. W tym samym roku miała miejsce premiera filmu Dolina Lalek. Odbyła się na wycieczkowcu Princess Italia. Sharon wyruszyła na 28-dniową premierę filmu. Niestety Dolina Lalek zdobyła bardzo złe recenzje. Co gorsze, z tragicznych historii trzech kobiet wyszła komedia. Pomimo tej katastrofy widzowie chętnie oglądali Dolinę w kinach. Podczas rejsu ekipa filmowa nie chciała udzielać wywiadu. Istnieją plotki, że niektórzy schowali się w swoich kajutach. Sama Sharon udzieliła wywiadu. Co można w nim usłyszeć? Arnie Archett zapytał ją: do tej roli potrzebna była aktorka jednocześnie piękna i utalentowana. Może nam pani powiedzieć, jak się wprawić w odpowiedni nastrój, żeby wystąpić w tak śmiałej i rozbieranej scenie jak ta, którą oglądaliśmy w filmie? To chyba nie jest kwestia nastroju, odpowiedziała na to Sharon. Wydaje mi się, że gdyby człowiek próbował się przygotować, to nic by z tego nie wyszło. Naprawdę fajnie jest to, wie pan, ale i trudne, kiedy się zapomina, co się właściwie robi. Wie pan, chodzi o to, żeby się nie wstydzić tego, co się robi normalnie. Ludzie wtedy mniej zwracają uwagę, niż gdy się udaje skromność w każdej sprawie. Po klęsce Doliny Lalek i naciskach Romana Sharon zerwała współpracę z Ranshofem, choć nie do końca. Jako powód podała chęć założenia rodziny. Raczej nie była to prawda, ponieważ aktorka szybko wróciła do grania w filmach. Jeśli mowa o filmach, to można też wspomnieć o dziecku Rosemary. Początkiem 1967 roku Polański pojechał do Los Angeles na zaproszenie Roberta Evansa, szefa Paramount Pictures. Polański miał wyreżyserować Szybki zjazd z Robertem Redfordem. Zarówno Polański, jak i Redford byli zainteresowani współpracą ze sobą. Jednak nie doszło do realizacji filmu. Szybki zjazd był tylko wymówką dla Evansa, by zaprosić Polańskiego do wytwórni.
Tak naprawdę Evans chciał przekonać Romana, żeby wyreżyserował Dziecko Rosemary. Na pierwszym spotkaniu Evans podarował Polańskiemu skrypt niewydane jeszcze powieści Iry Lewina Rosemary's Baby. Roman był zainteresowany filmem, bardzo szybko opracował scenariusz. We wrześniu rozpoczęto zdjęcia do Dziecka Rosemary. Jednak sednem sprawy jest to, kto miał zagrać główne role. Polański w roli Gaja widział Roberta Redforda, jednak aktor nie mógł zagrać w filmie ze względu na konflikt z Paramount Pictures. Natomiast w roli Rosemary Polański widział Tuesday Weld. Ta odmówiła zagrania w filmie. Po latach reżyser wyznał, że chciał, aby Sharon zagrała główną bohaterkę. Podobno odnalazłaby się w roli delikatnej i naiwnej dziewczyny z prowincji. Ostatecznie rolę przyjęła Mia Farrow, żona zaborczego Franka Sinatry. Sama znajomość Polańskich z Mią przyniosła im przelotną przyjaźń z samym Sinatrą. Natomiast Mia bardzo szybko zaprzyjaźniła się z Tate. Sama Sharon bardzo często bywała na planie filmu. Przyniosło jej to duży rozgłos i zainteresowanie paparazzi. Sharon zagrała w scenie party w Dziecku Rosemary. Inną ciekawostką z planu jest to, że podczas kręcenia filmu Mia napisała na swojej przyczepie Peace and Love. Podobno Roman dorysował tam kilka kwiatów. W życiu prywatnym Sharon działo się dość dużo. Sharon wraz z Romanem zamieszkali w domu Santa Monica. Podczas zdjęć do Dziecka Rosemary pomieszkiwali w Nowym Jorku. Willa w Santa Monica była kiedyś domem Cariego Granta. Para często się tym chwaliła. Był to dom na bogato. Właśnie tam doszło do pierwszego spotkania Romana z rodzicami Sharon. Są dwie wersje mówiące o tym spotkaniu. Pierwsza mówi o tym, że sceptycznie nastawiony do związku Paul Tate pojawił się w domu w Santa Monica, kiedy Roman przyjechał z pracy. Sharon nalegała, aby Polański przedstawił się jej ojcu. Ten nie chciał, podobno szukał wymówki. W końcu uległ Sharon. Rozmowa pomiędzy nim a Paulem była szorstka i stanowcza. Natomiast druga wersja mówi o tym, że w domu w Santa Monica zjawili się zarówno Doris i Paul Tate. Polański pomimo stresu przed pierwszym spotkaniem zrobił dobre wrażenie. Jeszcze lepsze wrażenie wywarło na państwu Tate bogactwo domu w Santa Monica, drogie samochody i uznanie Polańskiego. Sami Tate'owi podarowali Sharon i Romanowi Yorka, którego Roman nazwał Dr. Saperstein. Niestety, 2 lata później piesek został potrącony przez Wojtka Frykowskiego na podjeździe przez Yellow Drive. Związek Romana i Sharon kwitł. Para spędziła lato w Topanga Canyon. Jest to miejsce, gdzie wśród kanionów znajduje się ujście rzeki do Pacyfiku. Jednak z Topangi można udać się w głąb lądu. Nieopodal była Dolina San Fernando, gdzie później osiedliła się grupa Mansona. Polańscy opuścili Topanga Canyon we wrześniu. W tym samym czasie przybyli w czarnej ciężarówce w to samo miejsce ludzie związani z Charlesem Mansonem i sam Charles Manson, który nawiązał kontakt z grupą satanistyczną. Warto podkreślić, że w tych latach, w tym czasie, w latach 60. w USA i w Europie Zachodniej powstało wiele grup satanistycznych. Jedna z nich, zwana Anglikami, początkowo urzędowała w Londynie. Później część jej członków przeniosła się do Kalifornii. Grupa Anglików była później podejrzewana o udział w zabójstwie Tate. Końcem 1967 roku Sharon, która miała zakończyć swoją karierę, zapozowała do magazynu Esquire. W magazynie streszczono 6 punktów odnoszących się do idei maoizmu. Raczej było to satyryczne streszczenie. Do każdego punktu przypisano zdjęcia Sharon, w tym najbardziej popularne, gdzie aktorka jest ubrana w modną bluzkę z czerwoną gwiazdą, a z boku trzyma łuk. Roman Polański oświadczył się Sharon Tate na przełomie 1967 roku i 1968. Oświadczyny były spontaniczne. Sam Roman wiedział, że ślub i dzieci są niezwykle ważne dla Sharon, która była katoliczką. Para postanowiła wziąć ślub w Londynie. Uroczystość odbyła się 20 stycznia, tuż przed 25 urodzinami Tate. Świadkami młodej pary byli Barbara Perkins i Jen Gutowski.
Ślub cieszył się dużym zainteresowaniem mediów z całego świata. Na party po ślubie pojawiło się wiele znanych osób. Na szczególną uwagę zasługują ciuchy nowożeńców. Zacznijmy od Romana. Reżyser wybrał garnitur w zielonym kolorze w stylu Teddy Boy, długi z widocznymi zapięciami. Pod szyją Romana był widoczny wysoki kołnierz z kokardą. Stylizacja Sharon była kultowa. Fryzura Tate została zrobiona przez fryzjerkę, która specjalnie przyjechała ze Stanów. To ona wpięła aktorce kwiaty we włosy, które świetnie oddawały klimat flower power. Jej sukienka była krótka, z tafty. Góra składała się z wysokiej stójki i długich rękawów. Tate sama zaprojektowała swoją suknię. Później określiła ją jako renesansową, przynajmniej od pasa w górę. Roman Polański miał duży wpływ na Sharon. Często doradzał jej, w jaki sposób ma się ubierać i jak ma się malować. Ona starała się tak dobierać stylizację, aby go zadowolić. I tak podczas przyjęcia po ślubie Sharon założyła na siebie długą sukienkę stylu lat 20. Jednak Roman powiedział jej wprost, że mu się nie podoba, więc Sharon wróciła do pokoju i się przebrała w mini. Po zawarciu małżeństwa i zaprzestaniu współpracy z Renshoffem, Sharon bardzo często wypowiadała się negatywnie na temat Hollywood. Twierdziła, że jest to zepsute miejsce, gdzie wymaga się zaprzedania części siebie, aby zrobić karierę. Podała przykład z własnego życia, gdzie Renshoff zmusił ją do zerwania zaręczyn z Forketem, a następnie chciał wpłynąć na jej związek z Romanem. Tak zaczął się rok 1968, który upłynął Polańskim pod znakiem intensywnej pracy, sławy i różnych koneksji społecznych. Roman i Sharon byli rozchwytywaną parą Hollywood. Sukcesy obojga sprawiły, że para mogła cieszyć się sławą. Polański został okrzyknięty najlepiej opłacanym reżyserem Hollywood, przy czym był twórcą filmu Dziecko Rosemary, który był hitem w 1968 roku. Dziecko Rosemary stało się kultowym filmem. Bez wątpienia to, że Sharon była żoną Polańskiego, przyczyniło się do jej popularności. Dzięki znajomościom Romana mogła zyskać nowych znajomych z branży. Oboje mieli okazję pojawić się na festiwalu w Cannes wśród gwiazd światowego kina. Niestety festiwal został odwołany z powodu strajków we Francji. Pomimo tego Sharon i Roman pojechali do Włoch, gdzie spotkali się z Fellinim. Sama Sharon została doceniona w różnych konkursach. Była w czołówce rankingów dotyczących wschodzących gwiazd. Została okrzyknięta jako jedna z najlepszych nowych twarzy przez magazyn Independent Film Journal. Ku zaskoczeniu Tate została nominowana do Złotego Globu z Doliną Lalek. Ostatecznie wygrała jej konkurentka grająca w Absolwencie. Jest to trochę dziwne, że Sharon dostała tę nominację, przecież film był bardzo źle oceniany przez krytyków, jej rola także. Przypomnę, że rok wcześniej inna aktorka podstawiała głos za Sharon w Oku Diabła. Jednak Tate mogła zaistnieć w kolejnym filmie The Wrecking Crew, czyli w komedii, która była parodią filmów gangsterskich z Martinem Deanem. W końcu Sharon dostała rolę komediową à la Carole Lombard. Sam film okazał się sukcesem. Aktorka otrzymała bardzo duże wynagrodzenie jak na tamte czasy. W ramach ciekawostki po zakończeniu kręcenia filmu Sharon udzieliła krótkiego wywiadu, w którym opowiedziała, jak wygląda jej dieta. W końcu Tate miała nienaganną figurę. Z wypowiedzi można się dowiedzieć, że zajadała gotowany szpinak z oliwą z oliwek i sokiem z cytryny oraz kawałkami bekonu. Natomiast ograniczyła słodycze, chleb i ziemniaki. Często piła wodę z cytryną. Można by sądzić, że Sharon ceniła sobie zdrowy styl życia, jednak ona i jej znajomi często sięgali po narkotyki, głównie LSD. Same imprezy były dość kontrowersyjne. Pewne jest, że w domu Sharon przynajmniej raz odbyła się impreza o charakterze okultystycznym. Na jednej z nich był Sheeran, zabójca Roberta Kennedy'ego. Istnieją spekulacje, że Sharon i Roman zjedli kolację z samym Kennedym przed dzień jego śmierci. Wokół Polańskich kręciło się dużo osób serwujących sobie różne substancje, np. Mia Farrow czy Jay Serbing. Jednak wśród nich znajdowali się ludzie przynależący do sekt satanistycznych.
Zanim zamieszkali przy Yellow Drive, wynajmowali dom od Patty Duke, amerykańskiej aktorki. Dom sąsiadował z sektą. Polańscy długo nie zabawili w tym domu. Mniej więcej w połowie lutego przyprowadzili się na Yellow Drive. Dom należał wcześniej do Terry'ego Melchera. Po jego przeprowadzce mieszkał tam Dean Morehouse, który znał się z Mansonem, a jego córka nawet należała do rodziny. Jak okazało się później, Charles Manson miał kontakt z Melcherem. To o jego uwagę zabiegał Manson. Liczył na to, że Melcher pomoże wydać mu płytę. 23 marca sam Charles Manson zjawił się przy Yellow Drive i pytał o Melchera. Jednak obecny zarządca domu powiedział mu, że Melcher już tam nie mieszka i nie wie, gdzie jest. Sprawa wydaje się być dziwna, ponieważ Melcher i Manson widywali się ze sobą w wytwórni nagrań w przeciągu ostatnich miesięcy. Pozostaje więc pytanie, czy Sharon była wtedy w domu, czy wymieniła spojrzenie z Charlesem tak samo jak w filmie Pewnego razu w Ameryce. Według fotografa, który był wtedy w domu, tak. Jednak sam fotograf, który to powiedział i sam otworzył drzwi Mansonowi, po latach powiedział, że zeznał o takim wydarzeniu pod wpływem presji śledczych. W 1969 roku w domu Polańskich bywało wielu ludzi. Nadal nie cichły plotki o specyficznych imprezach w domu reżysera i jego żony. Jednak z końcem marca zmienili się organizatorzy tych przyjęć. Sharon i Roman wyjechali do Europy, aby tam realizować filmy. Natomiast przez Yellow Drive zostali ogrodnik, który miał zajmować się posiadłością i karmieniem zwierząt, Wojtek Frykowski i Abigail Folger, którzy później mieli dotrzymywać towarzystwa Sharon. Zanim przejdę do sierpniowych wydarzeń, warto opowiedzieć, co działo się z Sharon w Europie. Przede wszystkim początkiem roku aktorka dowiedziała się, że jest w ciąży. Nie chciała nic mówić Romanowi, ponieważ obawiała się, że mąż będzie chciał, aby usunęła ciążę. Jej obawy okazały się słuszne, jednak kiedy Sharon powiedziała Romanowi o swoim stanie, na jakikolwiek zabieg było już za późno. Sama Sharon była bardzo szczęśliwa z powodu dziecka, natomiast Roman nie. Podczas ciąży odsunął się od niej, nawet publicznie wyśmiewał jej opinię. Nie chciał z nią przebywać. Kiedy Sharon była w Rzymie, gdzie kręciła film, dzwoniła kilka razy do męża, żeby do niej przyjechał. Jednak ten twierdził, że jest zbyt zajęty. Ponoć Tate czuła się tak bardzo osamotniona, że wdała się w romans z jednym z aktorów. Godnym uwagi jest sam pobyt w Rzymie. Sharon grała w filmie 13 Chairs. Kiedy pojawiła się na planie, jej brzuch był coraz bardziej widoczny. Sceny z negliżem nakręcono najpierw. Ogólnie była to komedia gangsterska. Wiemy, że Tate wypadała w nich całkiem dobrze. Są plotki, które mówią o tym, że po urodzeniu dziecka Sharon planowała zagrać w filmie Historia O. Miał być to film o takiej tematyce związanej ze stosunkiem do ciała, gdzie musiałaby się też bardzo dużo rozbierać. Jednak według najbliższych znajomych nie była to prawda. Podobno Tate chciała zostać w lekkich rolach komediowych. Końcem lipca Sharon zakończyła zdjęcia do filmu i pojechała do Londynu. Aż do powrotu do Stanów Sharon mieszkała z Romanem w jego domu. Kiedy Sharon przebywała w Londynie, Roman podarował jej Rolls Royce'a w kremowym kolorze. Tate bardzo się podobał. Kremowy był też jej ulubionym kolorem. W tym samym czasie Sharon czytała książkę o Tess D'Urberville. Później powiedziała Romanowi, że jest to świetna historia na film. Książkę o Tess zostawiła mu na łóżku. W 1979 roku Polański nakręcił film na podstawie tej książki. Zadedykował go Sharon. W końcu nadszedł czas pożegnania. Tate miała udać się w rejs statkiem do Ameryki, ponieważ nie mogła lecieć tak długo w zaawansowanej ciąży. Przed wypłynięciem statku Sharon i Roman zjedli lunch na pokładzie. Później się pożegnali. Polański wspomina to pożegnanie jako bardzo smutne. Podobno obydwoje mieli łzy w oczach. Sama Sharon odprowadziła go aż do trapu, a później go objęła. Kiedy się przytulali, Romanowi nagle przyszła do głowy pewna myśl. Nigdy więcej jej nie zobaczę. Jednak kiedy Polański wracał już do samochodu, starał się odgonić od siebie te myśli.
W życiu reżysera miał miejsce ciekawy zbieg okoliczności. Kiedy był małym chłopcem, ciężarna matka pozostawiła go na wsi i później sama zginęła z rąk nazistów. Potem ciężarna Sharon wyjechała sama do USA i zginęła z rąk sekty. Roman miał duże wyrzuty sumienia po śmierci żony. Podobno aktorka chciała rodzić w Londynie. Romanowi się to nie podobało. Wysłał samotną ciężarną żonę do Stanów, gdzie miała czekać na jego powrót w towarzystwie znajomych, którzy zaczęli być coraz bardziej kłopotliwi. Być może Polański miał jeszcze jeden powód, by mieć wyrzuty sumienia. Sharon powiedziała swoim znajomym, że Roman dlatego odesłał ją z Londynu, bo chciał zostać w Europie z kochanką. Po powrocie do Kalifornii Sharon spędzała dużo czasu ze znajomymi Romana oraz z Jayem Serbingiem. Sama Sharon wyczekiwała narodzin dziecka, jednak coraz częściej narzekała na zmęczenie. Wiązało się to z tym, że dużo przebywała w domu. Jest to o tyle istotne, że feralnej nocy, kiedy zginęła, miała być u swojej koleżanki Shelley Wells, jednak z powodu zmęczenia odmówiła spotkania. W domu na Cielo Drive często bywał Jay Serbing, który, jak mówią plotki, nadal kochał Tate. Są osoby, które podejrzewają, że ojcem dziecka był Serbing. Oprócz tego w domu pomieszkiwali Wojtek Frykowski i Abigail Folger. Cała trójka wraz z Serbingiem stanowili ciekawe towarzystwo. Wszyscy brali różne używki, a Frykowski był zaangażowany w przemyt narkotyków. W tych dniach Serbing i Frykowski zamówili nielegalne substancje, jednak dostawca nie miał już towaru i nie wrócił na Cielo Drive. Później jego ciało znaleziono w bagażniku w Nowym Jorku. Frykowski był związany z grupą przemycającą narkotyki z Kanady do Stanów Zjednoczonych. Po jego śmierci w wyniku śledztwa zaaresztowano bardzo dużo osób związanych z działalnością narkotykową. Niestety, to nie koniec wątków związanych z używkami. Serbing i Frykowski dopuścili się poważnego przestępstwa na tle seksualnym na jednym z dostawców substancji. Tak więc Sharon spędziła swoje ostatnie dni w nieciekawym towarzystwie. Aktorka miała dość gości i nie chciała już nikogo przyjmować do domu. W ostatnich dniach życia była zdenerwowana i przemęczona. Na jej złe samopoczucie wpłynęła fala upałów w Ameryce. Przed porodem aktorka postanowiła zasięgnąć rady medium, która nazywała się Marie Graciette. Podobno kobieta doznała przerażającej wizji, gdzie było mnóstwo krwi i biegających ludzi. Wystraszona Graciette powiedziała Sharon, aby jak najszybciej wyjechała z miasta. Przejdźmy do morderstwa. Pierwszą ofiarą był Stephen Parent. Był znajomym Billa Gertsona, który zajmował się posiadłością na Cielo Drive. Parent był gościem Gertsona. Opuścił on posiadłość przed północą. Podobno bardzo szybko odjechał z posiadłości, ponieważ rozwalił płot przy domku, a na jego samochodzie znaleziono farbę z ogrodzenia. Parent zdążył dojechać do bramy wjazdowej, ale guzika otwierającego już nie zdążył nacisnąć. Zabójcy z Cielo Drive zniszczyli linie telefoniczne przy posiadłości. Z wyłączonymi światłami podjechali pod dom, wzięli ze sobą liny, noże i ciuchy na zmianę. Szybko włamali się do domu przez pokoik dziecięcy. Na początku spotkali Wojtka Frykowskiego. Później jedna z dziewczyn zrobiła obchód po domu. Powiedziała Texowi, który dowodził całą grupą, że w pokojach są inni domownicy. Tex nie był z tego zadowolony. Kazał dziewczynom przyprowadzić resztę domowników. Co ciekawe, kiedy mordercy weszli do domu i prowadzili zaciętą rozmowę z Frykowskim, kazali dać mu pieniądze, to w tym czasie Sadie robiła obchód po domu. Sharon i Jay jej nie zauważyli, a Abigail, która była pod wpływem narkotyków, uśmiechnęła się do niej, nadal leżąc na łóżku i czytając książkę. Kiedy wszyscy znaleźli się w salonie wraz z zabójcami, czyli Texem, Sadie, inaczej Susan Atkins, Patricią Greenwinkel, zrozumieli, że są w niebezpieczeństwie. Z grupą Mansona przyjechała też Linda Kasabian, która nie brała udziału w zabójstwie. Później zeznawała jako świadek koronny. W domu doszło do szamotaniny oraz brutalnego morderstwa. Zabójcy działali w jakimś obłędzie. Tex stwierdził, że jest diabłem, natomiast Susan Atkins stwierdziła, że sprawiało jej przyjemność zadawanie bólu.
Wojtek Frykowski i Abigail Folger mieli duże szanse na przeżycie. Walczyli do końca, nawet udało im się uciec z domu. Po zakończonej zbrodni grupa zabójców świetnie się bawiła. Po kilku godzinach na miejscu pojawił się Manson, aby zobaczyć dzieło swoich dzieci. Niestety w taki brutalny sposób zakończyło się życie Sharon. Do tej pory nie wiadomo, dlaczego zabójcy upatrzyli sobie dom na Cielo Drive, co lub kto był punktem zapalnym do dokonania zbrodni. 14 sierpnia pochowano Sharon wraz z jej dzieckiem. W ten sposób zakończyła swoją wędrówkę. Kim tak naprawdę była Sharon? Czy rzeczywiście była tak niewinna, jak wszyscy ją opisywali? Przede wszystkim ogromnym plusem, jak i minusem Sharon była jej uroda. Z jednej strony otworzyła jej drogę do kariery, natomiast z drugiej Tate stała się tylko ładnym obiektem, który można wykorzystać w filmach lub reklamówkach. Niestety aktorka była traktowana bardzo materialnie przez wielu ludzi. Świadoma tego faktu próbowała z tym walczyć. Jej chęć bycia sławną spowodowała, że znalazła się w świecie osób, których teraz można by określić ludźmi z półświadka. Czy taki tryb życia i takie otoczenie było dobre dla naiwnej, wychowanej w tradycyjnych wartościach Sharon? Tate zaistniała w świecie popkultury. Niestety główną przyczyną jej popularności była śmierć aktorki. Można zadać sobie pytanie, czy sława była jej przeznaczeniem. Sharon kiedyś została zapytana o to, czy wierzy w przeznaczenie. Odpowiedziała, że tak, ponieważ wszystko, co zadziało się w jej życiu, nie było planowane. Sharon Tate jest symbolem swojej epoki, a jej krótkie życie scenariuszem na film. Sharon od wczesnych lat młodości była namawiana do robienia kariery w Hollywood. Różni aktorzy, łowcy talentu zachwycali się jej urodą i od razu obiecywali jej pomoc w zdobyciu ról i sławy. Jednak nie każda ładna osoba od razu musi być gwiazdą. Sama Tate była bardzo naiwna, choćby patrząc na jej relacje z Ranshoffem, który ciągle ją zbywał. Aktorka miała specyficzne relacje z mężczyznami. Każdy z nich był dominujący i utalentowany, przy czym Polański i Serbinger mieli skłonności do różnych perwersji i często sięgali po narkotyki. Serbinger był człowiekiem o dwóch twarzach. Podobno kochał Tate, był dla niej dobry, a Paul Tate traktował go jak syna. Jednak utalentowany fryzjer gwiazd miał drugie oblicze. Lubił przemoc, interesował się okultyzmem i brał narkotyki. Tak samo jak Polański lubił spędzać czas z bardzo młodymi dziewczynami. Sam Polański był dość podobny do Serbinga, jednak ten był charyzmatyczny i inteligentny, miał ogromny wpływ na decyzje Sharon. W życiu Tate widzę dużo analogii do dziecka Rosemary. Sharon tak samo jak tytułowa bohaterka filmu była naiwna i zawsze była miła wobec innych. Tak samo jak Rosemary miała dominującego męża, który chciał zrobić karierę. Ostatecznie Guy Woodhouse potraktował bardzo przedmiotowo swoją żonę, oddając ją satanistom. Tak samo Polański potraktował Sharon w materialny sposób, szczególnie wtedy, gdy była w ciąży. Odwrócił się od niej i nie był dla niej żadnym wsparciem. W końcu sama Sharon musiała pod koniec ciąży znosić falę upałów, tak jak dziecku Rosemary Polańskiego. Ira Levin, pisząc powieść Dziecko Rosemary, chciał na przykładzie lat 60. pokazać, że granica pomiędzy złem a dobrem bardzo szybko się zaciera. Tak było w rzeczywistości. Nie wiadomo, kto był dobry, a kto zły. Kiedy kończyła się dobra zabawa w myśl idei wolności i miłości, a kiedy zaczynał się bezmyślny obłęd prowadzący do wielu nieszczęść.